Dzień dobry i witam wszystkich serdecznie dnia następnego przygody do Santiago de Compostela. Jesteśmy w miejscowości Steinau an der Straße i kierujemy się do miejscowości Wertheim. Jakieś 20 km spacerku nas dzisiaj czeka i co? I oczywiście nie mamy zapewnionego miejsca noclegowego już tradycyjnie na tym odcinku. To stało się tradycją. No cóż, będziemy jakoś radzić po drodze. Zapraszam serdecznie na odcinek i życzę miłego oglądania. Na szybkie śniadanie wlatuje dzisiaj rogalik, taki croissant maślany, a dla mnie taka bułka z kruszonką. I idziemy dalej w drogę, bo nie ma co się zastanawiać, nie ma co czekać, trzeba szukać noclegu i przejść naprzód. A co to w ogóle jest? Jakiś taki domeczek chyba, bo widzę, że z drugiej strony jest drabina, po której można wleźć. Zaraz to obczaimy właśnie. A tak. A to jest punkt taki widokowy. Tutaj mamy w środku napisy, jakie można ptaszyska tutaj obserwować. No i można oczywiście wrzucić hajs i sobie to wszystko pooglądać właśnie z tego domku, żeby ciepło w głowę nas nie uderzało. I miejscówka jest ulokowana nad jeziorkiem. Wchodzimy do miejscowości Bad Soden-Salmünster. No i poszukujemy tutaj jakiejś kawy. Czy będzie jakiś sklep, żeby kupić sobie jakąś fajną, czarną kawę, żeby się wzmocnić na drogę. Jaka ładna czereśnia tutaj sobie dojrzewa, a ptaki już wytrwale pracują właśnie nad tym, żeby sobie coś tu opierdzielić dobrego. Zatrzymaliśmy się, żeby także spróbować czereśnie, ale już z innego drzewa. No bo co, ptaki mogą, a my nie? Idziemy wzmocnieni już kawą i jakąś bułką i docieramy do kolejnej miejscowości, ale zaczęło wiać cholera i z tego co widziałem w prognozie pogody jakieś deszcze już są w drodze, żeby krzyżować nam plany, ale to się nie uda. My jesteśmy lepsi i poradzimy sobie z tym. Chciałbym tutaj drona wypuścić, ale patrząc na to, co się dzieje, jakie są warunki powietrzne, nie zdecyduję się na to, chyba że coś ucichnie. Takie wydaje się trochę opuszczone to miasteczko i zostanę, a tu ktoś tak długo siedział, że kwiat w nim wyrósł. Raport z trasy, jest godzina za 25:05. Idziemy dalej, przesuwamy się, ale noclegu nie ma. Dalej jesteśmy z noclegiem w dupie na chwilę obecną. Ziomeczki, patrzcie, jaka fajna furka. Jaka fajna Alfa Romeo. Ciekawe w ogóle jaki to jest rocznik tego skubańca. Tu jest jego model. Nuawa Super 1300. Piękne, piękne autko. Zajrzymy sobie jeszcze do środka. Super. Takie zabytki właśnie trzeba kolekcjonować. Trochę rdzygo z jednym tam przy jednych drzwiach bierze, ale ogólnie piękna maszyna. Samolotem turystycznym już się przeleciałem ostatnio, a ciągle ten helikopter mam w głowie. Następnym razem lecimy helikopterem. Już miałem to zrobić w Irlandii, ale nie pykło. Tutaj musi gdzieś to pyknąć, a jak nie, to w najbliższej przyszłości. Wchodzimy właśnie do centrum miasta Gelnhaus, gdzie teoretycznie powinniśmy nocować, ale noclegu jeszcze nie mamy zapewnionego. Jest po godzinie 6 i teraz udajemy się jeszcze zobaczyć tylko do kościoła, czy może jakiś ksiądz nam tam pomoże, czy nie. Zakładam, że tam nikogo nie będzie. No a później skierujemy się gdzieś do knajpy, żeby sobie zjeść jakąś kolację. No i wtedy na ostatnią chwilę ewentualnie przyklepiemy jakiś hotel. Tutaj? No to co? Dzwonimy zaraz od razu. I 5 pytań do. Raz, 2, 3. Wszystkie dzwonki na raz. Słuchajcie, ziomeczki, mieliśmy kupę, ale to kupę naprawdę szczęścia, bo ksiądz nam otworzył, zadzwonił w jedno miejsce, sprawdził i się okazało, że
jest wolne i to jest takie schronisko, stary taki budynek, który jest za nami. Za chwilę oczywiście Wam go pokażę w środku, jak on wygląda, ale czekamy tutaj, bo ksiądz już się zawinął, poszedł, wszystko nam wytłumaczył tutaj, że jeszcze rano jest taka miejscówka, że możemy sobie spokojnie zjeść śniadanie, bo to miejsce należy do kościoła, to możemy wbić sobie na kawę i jakieś tam bułki czy coś takiego, wziąć pieczątkę rano też i powiedział, że zaraz ziomek przyjdzie i nam tutaj odkluczy i nam tutaj wszystko wytłumaczy. Nie wiem, czy będziemy płacić, a jeżeli będziemy płacić, to nie wiem ile. Wszystko nam za chwilę tutaj przybędzie ziomek i powie, a my zrzucimy bagaże i wybieramy się do jakiejś restauracji, coś przepraszam, wciągnąć dobrego, bo jesteśmy tak zmęczeni, że głowa boli po dzisiejszym dniu. Jesteśmy mega wyczerpani szukaniem jakiegokolwiek miejsca noclegowego na dzisiaj przez te wszystkie wioski, jak szliśmy. No był taki moment, że już tutaj przed dojściem do tego miasta idziemy sobie i Natalia szła za mną i klepała tylko numery telefonów do mnie, a ja dzwoniłem do każdego, nie wiem ile obdzwoniliśmy, myślę, że z 30 miejsc spokojnie obdzwoniliśmy i nie było kompletnie nic. Podejrzewam, że przyczyną tego może być to, że właśnie tutaj zaczynają się ferie, zaczyna się lato i dzieciaki już nie chodzą do szkoły i wszyscy wyjeżdżają albo robią sobie jakieś długie weekendy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale wszystko jest zapierniczone po brzegi. No, także fajnie, szczęście i w ogóle a propos tego, co teraz się działo, a propos tego szczęścia, jak szliśmy ulicą, widzieliśmy samochody na odcinku 20 metrów, które miały poczwórne numery rejestracji. Było jedno auto, co miało 4 jedynki, było auto, co miało 4 szóstki i było auto, co miało 4 ósemki. Także jakieś znaczenie w tym na pewno gdzieś tam głębsze jest, ale doszukiwał się będę tego potem. I tak jak zobaczyliśmy to i Natalia powiedziała w tym momencie, że tak, to mieliśmy tutaj trafić, mieliśmy tutaj przyjść i na pewno będzie dobrze. I za chwilę się okazało to, że jak zadzwoniłem 3 te dzwonki do różnych tam tych księży, wybrałem ten domofon, nacisłem i wyszedł ten ksiądz, to już wszystko później się pięknie rozwiązało i można powiedzieć, zostaliśmy ocaleni. Przyszedł do nas kotek, taki właśnie, sprawdzić, czy wszystko w porządku. Ale wszystko jest dobrze, ziomuś, bo już pan jest w drodze i za chwilę przyjdzie nam otworzyć. Ale dzięki, że wpadłeś. Dzięki, że pytasz się, czy wszystko dobrze. Jest, właściciel przyszedł. Zapraszam do obejrzenia chałupy. Dzisiejsze miejsce noclegowe. Jadalnia. I przejdziemy sobie do kuchni, co jest fajne i co było nam potrzebne i tak nagle pojawiło się w tym apartamencie. To mamy pralkę i suszarkę, z czego jesteśmy mega zadowoleni. I przejdziemy sobie na górę do pokoi. Taka wąska klatka schodowa. Tego kota, co mieliście przyjemność zobaczyć, pan musiał wynieść z mieszkania, bo jak tylko drzwi otworzyliśmy, to wleciał od razu do środka i mamy do wyboru. Możemy spać tutaj w pokoju, albo możemy, to jest taki stary dom, także nie miejcie tutaj żadnych oczekiwań. No nie można mieć od takiego domu. Ważne, że jest gdzie spać, że jest dach nad głową, ale my chyba weźmiemy ten pokój. On jest taki bardziej przestronny. No i od razu tutaj czyste pościele sobie leżą. Tak. A, tu się wyłącza. No i jeszcze pokażę wam łazienkę. Łazienka jest taka mała, ale jest. Wszystko jest, co potrzeba. Prysznic pan sprawdził, czy jest ciepła woda. Jest. Bardzo, ale to bardzo jesteśmy zadowoleni, że nam się udało dzisiaj to ogarnąć. No i zbieramy się i lecimy jeść jakąś kolację. I wjechała nasza kolacja, są to medaliony wieprzowe z takim oto białym sosem, do tego kartofle smażone w rozmarynie i Natalia ma taką pizzę. Mamy też taką sałatkę i napoje, piwo oraz aperol. Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam dnia kolejnego, właśnie wybieramy się na śniadanie. Ja tutaj widzę, że mi się trochę czapka rozpierdzieliła, ale to dlatego, że prałem sobie tą czapkę i suszyłem w suszarce dzisiaj, żeby ona tak na szybko doschła. No i widzę, co tutaj się stało. Wychodzimy za chwilkę, no śniadanie najpierw, ale wychodzimy za jakąś chwilę z miejscowości Gelnhausen, w której jesteśmy i kierujemy się w stronę Frankfurtu.
Nie wiem ile dzisiaj kilometrów dokładnie mamy do przebycia, nie wiem ile przejdziemy, ale zgaduję, że około 20, tak standardowo. I jeszcze musimy ogarnąć miejsce noclegowe, bo tradycyjnie miejsca noclegowego no nie ma, a więc kontynuujemy ten odcinek. Lecimy. To jest ta miejscówka, gdzie mieliśmy trafić na śniadanie. Der Stadtladen się nazywa. Chciałem paniom ze Stadtladen podziękować serdecznie za ciepłe przyjęcie i za pyszne śniadanie oraz za wspólną fotkę, tak póki jeszcze jesteśmy tutaj w mieście. Zanim wyjdziemy z tego miasta, to pokażę wam to miasto z powietrza chociaż trochę, no bo nie pada i jestem w stanie uruchomić drona i trochę nim tutaj polatać, także odpalamy. Natalia mi mówiła, że warto wejść do tego kościoła. Mówiła, że jest inaczej, że jest mega pięknie. No to wchodzimy. Ja muszę tutaj zajrzeć. Takie jest główne wejście. Ale to jest piękne. Faktycznie. Kochanie, miałaś rację. I wchodzimy do środka. Przejdziemy sobie do samego przodu. Naprawdę spójrzcie na to. Super ten kościół mariański. Czy tam można z tyłu przejść? Pewnie można sobie obejść. Tak, można. To wchodzimy tu. Wow. No to muszę przyznać, robi wrażenie. A tutaj co jest? Jaka kamienna tablica w ogóle. Patrzcie na to. I tu jeszcze. To jest rok który? 1603 czy który to jest rok? Tak nie bardzo to jest czytelne w sumie. Anno Domini 1603 wydaje mi się, że to jest. Najprawdopodobniej.
No, muszę szczerze przyznać, że jest to mega piękne. A tu co? Nie da rady wejść na górę. Zobaczymy, czy nie da rady. Bo tutaj tak naprawdę to nikogo nie ma. Aha, dobra. Tu wisi kłódka. Dobra, idziemy dalej. A tu co? Za tą kotaro jest. Aha, dobra. Tu nie ma przejścia, jest krata. Tutaj można się wpisać jeszcze w tą książkę. To co? Ja też się wpiszę. A jak? Dzisiaj jest 11 czerwiec 2024. I będzie tak. Polishman Travel. Arkadiusz. Patla. Wszystkim podążającym do Santiago de Compostela serdeczne buen camino. Polska. Szprotawa. I jest pięknie. Przechodzimy dalej. Zobaczymy, może pójdziemy sobie tutaj gdzieś w lewo, ale te przejścia tutaj mnie fascynują. I tu następne dwie osoby są, ale tutaj roku już nie ma podanego. Na pewno jest bardzo dużo kościołów w Europie, które właśnie takie wrażenie wywierają na ludziach. No jeszcze chciałbym kiedyś zobaczyć tą słynną katedrę Notre Dame, ale to w jakiejś najbliższej tam przyszłości. I co, jeszcze obejdziemy sobie to z drugiej strony. O, tutaj możemy w sumie podejść. A tutaj są pieczątki. O, i ja sobie pieczątkę z tego kościoła oto też wezmę. Jak już tutaj jestem, tylko teraz pytanie, czy to pójdzie normalnie, czy do góry nogami. Jak na poczcie. No, powiedzmy. Nie, no nie będę poprawiał, bo zamarzę się jeszcze. Ale tutaj macie, to jest stempel dla pielgrzymów, którzy idą właśnie Jakobsweg. Taka też może być pieczątka. A zresztą sprawdzimy, czy ona się jakoś lepiej odbija. O, widzicie, lepiej się odbiła tutaj. Tylko ja tak jakoś nieumiejętnie to przyklepałem. Ale no cóż, Polishman Travel właśnie tak ma. Nie wszystko jest idealnie, ale ważne, że jest. A tu co z drugiej strony jest? Przełazimy, sprawdzamy. Aha, a tutaj odbywają się jakieś czary-mary w kółku. Czy co? Spotkania przy świecach. A to co za książka? 1916. O co z tym chodzi? Nie mam pojęcia, na pewno ktoś z Was wie. Dobra, spadamy, idziemy w drogę. Trzeba stąd iść, bo czas nagli, a już jest chyba około godziny 11, a my mamy do przejścia jakieś
chyba 20 km czy coś koło tego. Takie minimum dzienne trzeba gdzieś zrobić. Wszędzie na drodze takie małe znaczki wskazujące, takie słoneczka wskazujące, to muszle w sumie są, wskazujące drogę do Santiago, a tutaj ktoś pierdyknął na ścianie, takie duże. Echo trochę takie jest. Jak w kościele. I fajny malunek do tego. 40 lat Grundau, a Grundau to jest miejscowość, przez którą chyba będziemy przechodzić za chwilę i droga wiedzie do Santiago de Compostela. Jak to jest zajebiście w ogóle pokazane, patrzcie. Grundau w Niemczech, tędy się przechodzi i Lozanna jeszcze jest pokazana. To chyba droga przez Szwajcarię jakoś idzie, czy co? I tutaj jest nasz punkt docelowy, do którego dotrzemy. Zachodzimy do takiej tutaj miejscówki przy drodze i jest budka. Ludzie podjeżdżają i można sobie samemu nazrywać truskawek. Zaraz się dowiemy, ile coś takiego właśnie tutaj kosztuje. Ile kosztuje, na przykład, nie wiem do czego to się zbiera, do koszyka czy co? Ile kosztuje taki może koszyk czy coś truskawek? Tu widzę jakieś wiaderka ogólnie są. Wiaderka truskawek. Zaraz się dowiemy. Tutaj, zobaczcie. Do 10 kg jest 4,90 €. Jeżeli powyżej 20 kg truskawek, to jest 3,9 za kilo. Wydaje mi się, że to są bardzo, ale to bardzo dobre ceny. Natalia dostała taki oto worek i nazbieramy zaraz jakichś fajnych truskawek. Pan mówił, żeby przejść gdzieś w tamtą stronę i tam rosną już takie bardziej dojrzałe i słodsze te truskawki i zaraz się o tym przekonamy. Zaraz o tym się dowiemy, zobaczymy. Czyli co, gdzieś tutaj, gdzie ci ludzie chyba zbierają, ale widzę, że troszeczkę może jest wyzbierane. A mi się wydaje, że chyba do tych linii kazał, tak jak te panie tam zbierają może. Ale on powiedział Hinter, a to jest z tyłu. Okay. Czyli gdzieś tutaj trzeba będzie spróbować. Zaraz patrzymy. O, tu już widzę taką dorodną sztukę gdzieś i trzeba zobaczyć. Tak. Jakie fajne truskaweczki. Proszę, to będzie pierwsza ode mnie do twojego worka. I pyk. I siedzą. Jak ci się podoba taka robota? Fajnie, że sobie sam idziesz na pole, zbierasz. No, bardzo fajnie. I wcale tu nie pracujemy na tym polu, nie zatrudnili Polaków do pracy na zbieranie truskawek. Tylko my zbieramy, bo jesteśmy głodni. No to po robocie nazbieraliśmy tyle i teraz oceniamy wagowo. Ile myślisz jest w tym worku? Ponad pół kilo. Ponad pół kilo? No ja myślę, że tu będzie takie 723 gramy. A ty? Ponad pół kilo to nie jest taka odpowiedź. 700. 700. Dobra, ja mówię 723. Zobaczymy, kochani, kto ma rację. Myślę, że ja mam lepsze oko i wiem w ręce dokładnie, ile to waży. Moja zresztą ręka to waga. I teraz chwila prawdy, ile jest na liczniku? Pan No, zgadł, 480 gram. Powiedział, że poniżej pół kilo. Powiedział pan, że poniżej pół kilo, bo pan to jest po prostu specjalista. Z tą panią tutaj już wie dokładnie, ile będą ważyć te truskawki. I jeszcze pan powiedział, że prezentują nam te truskawki na drogę, że wcale nie musimy płacić. Idziemy takim szlakiem, od razu zauważył muszlę i nam to podarowali, za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni. Dziękujemy. Vielen Dank und Dankeschön für die Geschenk. Das Geschenk. Idziemy fajną drogą, bo stąd widać już miejsce docelowe w sumie na jutro. A jest to Frankfurt nad Menem i tam właśnie te wystające czubki to są wieżowce, które znajdują się w centrum Frankfurtu nad Menem. I tam będziemy podążać jutro, a dzisiaj podążamy teoretycznie do jakiejś wiochy, do miasteczka, które się nazywa Bruchkübel. Dosłownie końcówka Kibel. Przed chwilą zadzwoniła do nas pani z miasteczka, do którego idziemy, z dobrymi wieściami. Mówi, mamy dla was
spanie. Oczywiście nie ma tam łóżek, ale materace mamy ze sobą, śpiwory mamy ze sobą, jakaś kuchnia, toaleta tam jest, dach nad głową jest na dzisiaj, także kolejny dzień zaliczony, udany można powiedzieć. Jeszcze tylko tam musimy dotrzeć, bo po drodze może być dużo rzeczy ciekawych jeszcze się wydarzyć, ale pełen optymizmu jestem. Także również na przyszłe dni. Wczoraj był tylko taki troszeczkę ten dzień słabszy, ale na ostatnią chwilę to się udało. Naprawdę. I dzisiaj też się udało. Codziennie w sumie się udaje, bo idziemy dalej i zawsze jakoś mamy gdzie spać. Patrzcie, ktoś zostawił książkę na ławce. Wielka Księga Indianina. I co tu jest? Faktycznie opisują różnego rodzaju Indian. Patrzcie, jak kopcili w chałupie. Ha! Ci to jarali, na czymś ciągle byli, że mieli takie wizje. Fajna książka. Z 73 roku, wydana w Paryżu. Tu jeszcze jakieś pieczątki są. No zostawimy to dla ludzi, jak będą przechodzić, niech sobie poczytają, nie? I jaką ktoś fajną zrobił sobie skrzynkę na listy z butli po gazie. Jest po godzinie 20 i dotarliśmy na miejsce noclegowe. Dzisiaj nocujemy na plebanii, w tym oto tutaj pokoju. Rozłożymy się gdzieś tutaj na podłodze. Do dyspozycji mamy kuchnię. No ja zaraz, o tu się gdzieś światło chyba zapala. O ile się nie mylę, tak, nie mylę się. Co tu jest za kantorek jakiś? A, dobra. To jest taka graciarnia trochę. Ale zaraz tutaj obczaimy, czy mamy pracować z czym. Bo poszukuję usilnie jakiejś tam patelni. Czy mogę coś ugotować? W tej szafce nic nie ma. Pod zlewem też nic nie ma. Ostatni ratunek to jest gdzieś tutaj. I mamy jakiś garnek. Tutaj taką sosierkę. No, czyste to jest. A w tych jest i patelnia. Więcej garów jest. Dobra. Jesteśmy w domu. Kochanie, idziemy do sklepu. Coś zakupić. A co tu jeszcze jest? Aha, kubki i takie sprawy. Trochę szklanek. Spoko. A w lodówce coś mamy? Czy jest... A to nie jest lodówka nawet. Haha. Dobra. Czyli lodówki nie ma. Albo to. Nie. Dobra, lodówki nie ma. Ale jest git. Można coś spokojnie ugotować. Trzeba iść do sklepu. A jeszcze jest druga opcja, jeżeli chodzi o spanie. Tutaj już mój człowiek leży. Powiedziała, że zajmie mniejszą kanapę, bo ja jestem większy i grubszy, to mogę spać na tej. I prawdopodobnie tak zrobimy, że zajmiemy kanapę. Dobra, idziemy. Dość gadania, idziemy po jedzenie. Zakupy poczynione. A co dziś będzie na kolację? Dzisiaj na kolację będą tosty na takim maśle czosnkowym. I te tosty zrobimy właśnie z serem. Oczywiście jest jakaś nagroda za dzisiaj, jakieś słodkości. No i do tego jakieś tam owoce. Na jutro na śniadanie ogórek, pomidor, jakaś papryka, trochę wody. Ja wziąłem sobie kiełbę do dzisiejszych tostów, dołożę. A jutro zrobimy jakąś jajecznicę, wleci na śniadanie. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Takim akcentem oto kończymy odcinek. Jutro już będziemy we Frankfurcie i jest taka niespodzianka. Dołącza do nas jeszcze jeden ziomeczek z Polski. Nie wiemy na jak długo, ale to się okaże w praniu, jak to mówią. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na przyszłe odcinki. A ja tutaj zabieram się szybko, czym prędzej za robienie kolacji, za robienie tostów. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Ciao!